W dziejach kultury sanitarnej Warszawy powstanie styczniowe nie było wcale przełomem. Taki przełom miał nastąpić około 2 dekady później. Warszawa, nazywana ładnie Paryżem Północy, pod względem higienicznym, infrastruktury sanitarnej przypominała w zasadzie mieścinę XVIII-wieczną. Co się działo z nieczystościami do czasu wielkiej zmiany sanitarnej? Otóż nieczystości płynne wylewano po prostu na ulice, a nieczystości stałe, powiedzielibyśmy po prostu śmiecie, zsypywano na sterty czy też kopy brudów w podwórzach czy innych miejscach niezbyt do tego przystosowanych. Ustępów stwarzających jakieś pozory intymności w latach 80. XIX wieku według obliczeń historyków było w Warszawie ledwie 4%. Te ustępy stwarzające pozory intymności były urządzane na podwórzach, ewentualnie w sieniach, ale nie były to ustępy skanalizowane. Do czasu reformy sanitarnej praktycznie nie odróżniano nieczystości płynnych od nieczystości stałych. Na tych dołach mieszały się ze sobą różne śmierdzące materie, a za instytucję komunalną służyć musieli stróżowie, którzy niezbyt dobrze wywiązywali się ze swoich obowiązków, ponieważ nadzór ze strony władzy traktowali jeszcze jako jedną zaborczą opresję. Zmiana sanitarna w Warszawie wiąże się z czymś, co zwykłem nazywać przejściem od cywilizacji studni do cywilizacji wodociągu. Przez wodociąg należy tutaj rozumieć zorganizowany system wodociągowo-kanalizacyjny, który Warszawa otrzymała z końcem lat 80. XIX wieku. System ten został zaprojektowany przez inżynierów z rodziny światowej sławy, rodziny Lindleyów. Projekt został zamówiony przez Warszawę w roku 1876. Przewidywano, że Lindleyowie będą pracować przez 2 miesiące. Zajęło im to 2 lata, ale dzięki temu ten system kanalizacji i wodociągu dla Warszawy został gruntownie przemyślany. Użyłem liczby mnogiej, ponieważ projekt zaczął przygotowywać William Lindley senior, ale ponieważ miał już swoje lata, przekazał po jakimś czasie pracę swojemu synowi Williamowi Herlainowi Lindleyowi. Stąd nazwa ulicy Lindleya, którą mamy w Warszawie, jest poniekąd nieścisła, ponieważ nie precyzuje, o którego Lindleya w istocie rzeczy chodzi, a było ich 2. Zamówienie na projekt sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla Warszawy u Lindleyów złożył Sokrates Starinkiewicz, generał pełniący obowiązki prezydenta Warszawy w latach 1875–1892. Ten dobrze pomyślany system był systemem ogólnospławnym, to znaczy, że miał zabierać z miasta nie tylko fekalia, ekskrementy, ale również nadmiar wód deszczowych, co oznaczało jego osuszenie wreszcie. W drugą stronę dostarczał czystą wodę, którą Bolesław Prus nazywał barwnie gęsim winem, bo tego gęsiego wina do czasów inwestycji Starinkiewicza i Lindleyów po prostu brakowało. Czasami w czystej, wydawałoby się, wodzie nie rozpuszczało się mydło, a to dlatego, że ta woda była niby to czysta, zmieszana z nieczystościami zawartymi w gruntach. Były też głosy sprzeciwu i to bardzo radykalne. Zdarzało się, że upatrywano w filtrach działania szatańskiego, spisku żydowskiego. Bolesław Prus nie tylko wspierał inwestycje Starynkiewicza, ale również punktował mentalność mieszkańców Warszawy, która jeszcze była za jego czasów bardziej po stronie cywilizacji studni niż cywilizacji wodociągu. Dworował sobie z tego, że warszawiacy żyją na śmieciach, piją śmieci i są z nimi tak zrośnięci, że ich dookoła siebie nie zauważają.